To okres w historii, kiedy żyje Leonardo da Vinci, maluje Monę Lisę, no wiesz, dla króla Francji. To czasy Michała Anioła, to okres odkrycia Ameryki. To podróż dookoła świata. Ferdynanda Magellana, to Elżbieta I, tak? To ten Tudor VIII, Henryk Tudor VIII, który odrywa się od kościoła katolickiego i tworzy kościół anglikański. To czasy Marcina Lutra. Znasz Marcina Lutra? Myślę, że tak. A właśnie w tym czasie żyją też książęta ostrogscy. W historii Ukrainy doskonale znamy dawny okres książęcy, ten kijowski okres książęcy, kiedy mieliśmy Światosława, jego matkę Olgę, Włodzimierza Wielkiego, Jarosława Mądrego. Wiemy o Danielu Romanowiczu, którego nazywamy Halickim. A potem Kijów zajęli Mongołowie, Królestwo Rusi powstaje na zachodzie Ukrainy, potem przychodzą Polacy, przychodzą Litwini i jakby historia u nas staje się trochę taka, no wiesz, jak to mówią, mroczne wieki. I oto na Ukrainie nastają mroczne wieki. To nieprawda, bo państwo żyło i trwało właśnie w tych książętach, bo wtedy Ukraińcy, nasi przodkowie, postrzegali państwo przez dynastie wywodzące się od Rurykowiczów, czyli od Włodzimierza Wielkiego, jak książęta ostrogscy. To tacy ukraińscy możnowładcy, to ukraiński ród arystokratyczny, można rzec ród rycerski. Które to lata? Okres, powiedzmy, istnienia tego rodu książęcego przypada głównie na XV i XVI wiek. Znasz Mikołaja Kopernika? Coś słyszałem, to naukowiec, tak? Tak, naukowiec. Mikołaj Kopernik. Słyszałeś na przykład o Niccolo Machiavellim? Makiaweliści od niego, tak? No tak, to od niego się wywodzi. To okres w historii, kiedy żyje Leonardo da Vinci, maluje Monę Lisę, no wiesz, dla króla Francji. To czasy Michała Anioła, to okres odkrycia Ameryki. To podróż dookoła świata. Ferdynanda Magellana, to Elżbieta I, tak, to ten Tudor VIII, Henryk Tudor VIII, który odrywa się od kościoła katolickiego i tworzy kościół anglikański. To czasy Marcina Lutra. Znasz Marcina Lutra? Myślę, że tak. A właśnie w tym czasie żyją też książęta ostrogscy. W tamtym czasie, jak już wspomniałem, w XV i XVI wieku nasi przodkowie, Rusini, Ukraińcy, czuli, że Ruś istnieje. To znaczy zmieniły się tylko dynastie. Kiedy Rurykowiczów zastąpili Giedyminowicze w Wielkim Księstwie Litewskim, pozostali lokalni książęta. I gdy Litwini kontynuowali ekspansję, zawierali małżeństwa, żenili się z przedstawicielkami, księżniczkami z rodu Rurykowiczów i zgodnie z ówczesnym prawem stawali się władcami tych ziem. Zacznijmy mówić o samym rodzie Ostrogskich, o tym, kim byli ci książęta, kim byli książęta na Rusi. W XV i XVI wieku, bo w wyobrażeniu ludzi książęta to zawsze znowuż okres Rusi Kijowskiej. Ale jak zauważył, jeszcze taki ukraiński, również Rusin swoich czasów, Stanisław Orzechowski, że królami się zostaje, a książętami się rodzi. Czyli tytułu księcia nie mogłeś ani kupić, ani otrzymać za jakieś zasługi, to jest od urodzenia. I dlatego ówczesna inteligencja mawiała, że mają złotą krew, a złoto to przecież symbol władzy. To znaczy, że mają od Boga prawo do sprawowania władzy. A lud już mówił, słyszałeś pewnie, że arystokraci mają błękitną krew, niebieską krew. Tak, to też takie ludowe pojęcie symbolizujące niebiosa, że władza pochodzi właśnie od Boga. I dlatego dopóki żyli ci ludzie, a ich krew wywodzi się od samego Włodzimierza Wielkiego, oznaczało to, że nasza ziemia jest błogosławiona, bo są tu przedstawiciele tego rodu, choć w ograniczonej liczbie. I to słowo nazwisko Ostrogski, mówiliśmy o Jeremim Wiśniowieckim, są książęta koreccy, są książęta zbarascy na przykład. To wszystko nazwy pochodzące od rodowych majątków, czyli od rodowego gniazda. Gdzieś był kiedyś na przykład jakiś książęcy ród, zgodnie z zasadą dziedziczenia tych wszystkich majątków rodu, pierworodny ma najważniejsze prawo. Co oznacza, że jeśli mam 3 synów lub 2 synów na przykład, to wszystko przejdzie na najstarszego. Mój osobisty herb rodowy i większość majątków zostają przekazane jemu. Jeśli młodszy zdecyduje, ten młodszy postanowi i powie, no czuję się jakoś niepełnowartościowy, chcę założyć swój, inny książęcy ród. I on siedzi w swoim miejscu na przykład i nazywa się od innego miasta i potem to się nazywa młodsza linia.
I tak oto pojawia się u nas Daniło Ostrogski, pierwszy, który zaczyna nazywać siebie właśnie Daniło na Ostrogu, czyli od miasta Ostróg, albo Daniło z Ostroga jako pierwszy. I od niego wywodzi się to odgałęzienie. Ustalmy, żadna z tych osób na zdjęciach to nie jest Daniło. To nie Daniło, nie? To jest w ogóle pra ojciec tego rodu. Tak, to pierwszy, który zaczął się tak nazywać w XIV wieku, miał syna Fedora. Fedor, nawiasem mówiąc, był jeszcze duchownym pochowanym w Ławrze Peczerskiej. Potem Fedor miał syna Wasyla, Wasyla Ostrogskiego, zwanego też Pięknym. I ten Wasyl Ostrogski miał dwóch synów. Na tym przykładzie ciekawie widać, jak powstają rody. Miał syna Iwana i miał syna Jerzego. Iwan otrzymał Ostróg i dalej nazywał siebie Ostrogskim, a Jerzy zaczął nazywać siebie Zasławskim, od miasta Zasław. I oto mamy Iwana. I Iwanowi rodzi się syn. Oto ten tutaj, Konstanty. Konstanty Iwanowicz Ostrogski. Urodził się około 1460 roku. O jego życiu początkowo prawie nic nie wiadomo, tylko tam w niektórych dokumentach. O kupnie i sprzedaży ziemi. Z jego ojcem i z jego bratem. Ale ta sława, którą zdobył i do dziś ta sława trwa, że był wodzem. To człowiek rycerskiego honoru, rozumiesz? To właśnie ucieleśnienie ówczesnej Europy, zwłaszcza na wschodzie Europy, że jest rycerzem, że jest księciem. I ta bitwa pod Orszą przyniosła mu największą sławę. I ciekawe, że gdy na Ukrainie, tej współczesnej, zaczęło się odradzanie pamięci narodowej, nawet brygady zmechanizowane, zwane wcześniej skrótami czy numerami według radzieckiej terminologii. 30. Brygada zmechanizowana nosi imię Konstantego Ostrogskiego, a herb to właśnie herb Konstantego Ostrogskiego. Czyli wyobraź sobie, to jest człowiek, który był głównym wodzem w ogóle wszystkich sił zbrojnych Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak, wielkim hetmanem litewskim. Nie tylko dał im popalić, ale niemal całkiem rozbił to wojsko moskiewskie, co pchało się na Wielkie Księstwo Litewskie. A Wielkie Księstwo Litewskie, trzeba to powiedzieć, to nie tylko historia Litwy, to historia Ukrainy i Białorusi. I jeśli głównodowodzącym wszystkich sił zbrojnych był książę Wołyński, nasz ruski prawosławny książę Konstanty Ostrogski, to możemy śmiało powiedzieć, że Wielkie Księstwo Litewskie to także nasze państwo. To rubryka Żebracy Smutku. Rubryka, w której na wszelkie sposoby staramy się zarobić pieniądze, a w zamian dajemy wam ciekawe fakty historyczne o Kasiorze. Eugeniuszu, jaki ciekawy fakt historyczny o Kasiorze przygotowałeś na dzisiaj? Za życia Ostrogskich uważano, że mają niewyobrażalne bogactwa, które mierzy się, wiesz, brzęczącą monetą. I nawet jako przykład tego bogactwa, które posiadali, kiedy koronowano na króla Rzeczypospolitej Henryka III Walezego, przyjechał z Francji, tak, do Rzeczypospolitej, to Konstanty Ostrogski, Konstanty Wasyl Ostrogski, podarował mu 5 wielbłądów wyhodowanych w swoich posiadłościach na Wołyniu. Ostróg, gdzie to jest? W jakim województwie? Ostróg to dzisiaj obwód rówieński. Niedaleko miasta Równe znajduje się miasto Ostróg. Tak, drugie pytanie. Mówisz o bitwie pod Orszą z Moskalami. Co to za bitwa? Czemu się bili? O co? Komu spuścili łomot? Co się potem stało? Trochę szczegółów. Tak, antyhistoria. Nie antyhistoria, a prehistoria. Co było wcześniej. Bo to ciekawe, żeby zrozumieć bitwę. Bo Konstanty Ostrogski jeszcze przed tą bitwą, aż w dalekim 1497 roku, zostaje wielkim hetmanem litewskim. Miał wtedy 37 lat, czyli nie taki młody, ale też nie w podeszłym wieku, czyli człowiek w pełni sił. Prawosławny obejmuje ten urząd państwowy, wielki hetman litewski, głównodowodzący wszystkich sił zbrojnych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za co? Dlaczego nim został? Historycy mówią, że były rekomendacje, był już na dworze i pokazał się jako sprawny wojownik, zwłaszcza w wojnach przeciwko Moskalom. Dlaczego doszło do tej bitwy? Bo carstwo moskiewskie w tym okresie zaczyna agresywnie przeć na zachód. Chce wyjść nad Morze Bałtyckie, tak, dopiero potem udaje się to Piotrowi I, bo chce handlować z innymi krajami, rozszerza się. A trzeba to zrobić kosztem rywala, Wielkiego Księcia Litewskiego. Wymyślili też sobie, stworzyli taką ideę zbierania ziem ruskich, a Konstanty Ostrogski to przecież nie była pierwsza bitwa. Wcześniej była bitwa też na granicy etnicznej Białorusi i Moskwy, bitwa nad Wedroszą, to dopływ Dniepru, tam też była bitwa. Moskale, Iwan III zbiera wojsko, uderza na Wielkie Księstwo Litewskie. Konstanty Iwanowicz Ostrogski jako wodz prowadzi wspólne litewsko-ruskie wojska, czyli byli tu Rusini, a także Ukraińcy, prawosławni. I wiesz co? Porażka? Ponoszą klęskę. W niewoli. Trafił do niewoli. I ciekawe jest to, że gdy tam trafił, warto o tym wspomnieć, bo
Przesiedział w tej niewoli prawie 7 lat. Wraca, a swojego pytają, gdzie byłeś przez te 8 lat? Gdzie byłeś przez te 8 lat, tak? Ciekawe, że przez te 8 lat, no prawie 7, gdy był w niewoli, nie traktowano go z honorami. To znaczy zakuto go w kajdany, szedł jako jeniec, a przecież wywodził się od Rurykowiczów. Miał w sobie książęcą krew. A Iwan III, car moskiewski, też był z Rurykowiczów, to inne odgałęzienia, różne linie. Dlaczego był w niewoli? Bo Iwan III myślał, że tego ruskiego możnowładcę, a on też był prawosławny, da się przeciągnąć na swoją stronę, by złożył mu przysięgę. Ale Konstanty Ostrogski przez cały ten czas nie chciał mu przysiąc. Swoją drogą, przysięga wierności dla człowieka średniowiecza, zwłaszcza z takim rycerskim honorem, nie była pustym słowem. Rozumiesz, jeśli złożyłeś przysięgę, musiałeś być wierny do końca. I kiedy Iwan III zmarł, a jego miejsce zajął syn, Wasyl III. Dopiero Wasylowi III Konstanty Iwanowicz złożył przysięgę. I mówią, no tak, przysiągł tylko po to, żeby uciec z niewoli. Ale podkreślają, Iwanowi III nie przysiągł nigdy, bo to Iwan go uwięził. To raz. A dlaczego przysiągł Wasylowi III? Bo nie miał wobec Wasyla długu honorowego za to, że go pojmano. I do tego mówią, że znał jakiś tajemny rytuał, zaklęcie. Nie wiem, jak to wyglądało. Pewnie trzymał tak pod stołem. No figę. Albo figi pokazywał tak, figi pokazywał, mówią? No tak, bo to było wbrew twojej woli. Czyli przysięga wymuszona. Tak, i on wraca z tej niewoli. I od razu wtedy był już nowy wielki książę litewski Zygmunt I, po staroukraińsku Żygimont. On nadaje mu, przywraca mu tytuł. I zaczyna się nowa wojna z Moskalami. Rok 1514. Car moskiewski zbiera wojsko i oblega Smoleńsk. Smoleńsk to bardzo ważne miasto. Długo bronił się przed oblężeniem, ale kto miał Smoleńsk, tę twierdzę, ten kontrolował wejście, czyli miał otwarte drzwi do sąsiedniego państwa. Czyli jeśli Wielkie Księstwo Litewskie kontroluje Smoleńsk, może łatwo wkroczyć do Carstwa Moskiewskiego. Jeśli Carstwo Moskiewskie kontroluje Smoleńsk, to łatwo można wkroczyć do Wielkiego Księstwa Litewskiego. I Smoleńsk upadł. Dla Wielkiego Księstwa Litewskiego było to dość takie straszne wydarzenie. Smoleńsk podlegał Litwie? Tak, Wielkie Księstwo. I wielki hetman litewski zbiera to wojsko i ta bitwa była najważniejsza w tamtym okresie. Dlaczego? Po pierwsze, rozbiła koalicję cara moskiewskiego, która mogła powstać z cesarzem Maksymilianem Habsburgiem przeciwko Rzeczypospolitej, a dokładniej Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i Królestwu Polskiemu. To był dla nich jakby front wschodni i zachodni? Tak, front wschodni i zachodni. Tak chcieli. Bo Moskwa, jak mówię, chciała wyjść nad Morze Bałtyckie, żeby handlować swoim zbożem, a konkurencją dla nich było Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. Ta bitwa, o której podają liczby, że było 100 000 Moskali, 80 000 Moskali, że zabito 30 000 Moskali. Cóż, to będą liczby raczej zawyżone. Ale mówią, że Moskali było gdzieś do 40 000. Tak, było ich 30 do 40 000 czynnego wojska, a nieco mniej niż połowę tego stanowiły połączone siły litewsko-polsko-ruskie. Spotykają się pod Orszą, akurat nad Dnieprem. I ciekawe jest to, że tutaj Wasyl Konstanty, a właściwie Konstanty Iwanowicz Ostrogski, wykazał się nie tyle jako taktyk, co bardziej jako strateg. Bo jeszcze za życia po tej bitwie zaczęto go nazywać Scypionem Ruskim. Scypionem? Scypionem. Scypion był wodzem w starożytnym Rzymie, który pokonał Hannibala. No tak. Tak, to Kartagina, wojny punickie, czyli on jakby zrekompensował tę klęskę, którą Rzym poniósł od Hannibala. Tak? I zaczęto go nazywać Scypionem Afrykańskim, bo zwyciężył dzięki swojemu umysłowi i talentowi wojskowemu. I tak właśnie za życia nazywano Konstantego Ostrogskiego. I nawet po tej bitwie nie nazywali go tak nawet swoi, prawosławne duchowieństwo czy prawosławna szlachta ruska. Nie. Tak nazywali go przedstawiciele papieża rzymskiego, na przykład legaci czy nuncjusze, którzy porównywali Konstantego Ostrogskiego, mówiąc, że odwagą nie ustępował Romulusowi, a Romulus to legendarny założyciel Rzymu. Więc rozumiesz, jaki to był zaszczyt i pochwała, tak wymowna dla Konstantego Ostrogskiego. Szczerze mówiąc, to brzmi jakby Gordon pisał mu te wszystkie tytuły. Takie wyłącznie komplementarne. Swoją drogą myślę, że byłby to świetny wywiad z Konstantym Iwanowiczem.
I ta bitwa była niezwykle ważna, bo to taki okres przejściowy od średniowiecza do czasów nowożytnych. Tu stopniowo używa się więcej broni palnej, więcej artylerii polowej, nie tylko obronnej, ale i ofensywnej. Do tego miał zjednoczoną armię i wielu dowódców. To była część litewska, oddziały ruskie, polska ciężka jazda. Były też najemne oddziały niemieckie. Leopardy, tak. Himary, no ale wtedy jeszcze nie było Ameryki. Leopardy, himarsy i artyleria. I to wszystko trzeba było połączyć, bo w średniowieczu co było najważniejsze? Masz ciężką jazdę, uderzasz taranem, zachodzisz flankami, otaczasz wszystko, rozbijasz wszystkich i bierzesz w niewolę tych, co zostali. Jewchen, ty jesteś jak Scypion. Sumski. Wszystko kumasz, jak to robić? A tutaj trzeba było rozumieć. I wojsko było mniejsze. Plus jeszcze dzięki jego umiejętnościom przeprawił, no nie osobiście każdego wojaka przeprawił, przez Dniepr zbudowali most pontonowy, czyli konstrukcję inżynieryjną przez Dniepr. I przeszli właśnie Dniepr, uderzyli w wojska moskiewskie, troszeczkę się cofnęli. Dzięki temu, że artyleria była w zasadzce, po prostu rozbijają ich artylerią. To znaczy, że Konstanty Ostrogski potrafił używać nowoczesnej broni i zdołał zgrać wszystkie te formacje. Bo o tamtej porażce z 1500 roku mówił, że wystawiła go Litwa. No nie jako państwo, Litwa jako naród. To znaczy, że uciekli, bo tam Moskale uderzyli od tyłu i pierwsi Litwini się rozbiegli. W ten sposób. I po tym wielki książę litewski Zygmunt wysyła wieści na całą Europę do papieża, do Maksymiliana Habsburga, do innych krajów Europy, mówiąc: pokonaliśmy Moskali. I tyle. Te koalicje nie mogły się już sformować. Konstanty Ostrogski to najwybitniejszy wódz Europy Wschodniej. Ever. Ever and ever. I przecież rozumiesz, co to za okres. To okres, który lubię porównywać. Słyszałeś o Hernanie Cortesie? Nie. Hernán Cortés to zdobywca Meksyku. To początek XVI wieku, kiedy to odkryto już Amerykę i zaczęto ją kolonizować. Hernán Cortés małymi siłami podbija, oczywiście dzięki podstępom, podbija Amerykę. Conquistador po hiszpańsku znaczy zdobywca i to jest ten okres wielkich wodzów, a u nas na wschodzie ruskim Scypionem był Konstanty Iwanowicz. Potem on, jako przedstawiciel ruskiej szlachty, rodu książęcego, najpotężniejszy z nich wszystkich, otrzymuje majątki od Wielkiego Księstwa Litewskiego, dobra na Wołyniu, czyli pomnaża majątek. I nikt inny tak nie pomnożył własności ziemskiej jak on, ani inni książęta, ani jego następne pokolenia. Za to zwycięstwo, wyobraź sobie, z tymi pojmanymi Moskalami, z Moskowitami. W niewoli byli bojarzy, w niewoli byli wojewodowie. Wojewodowie? Wszystko, czyli rozumiesz, tak? I oni z tym trofeum. Fundusz wymiany. On idzie do Wilna, tak? Stolicy dzisiejszej Litwy, a wtedy stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przechodzi przez bramę, która nazywa się też Ostrą Bramą. Mówią, że nazwa może pochodzić nawet od Ostrogskiego. Wjeżdża triumfalnie przez tę bramę. Wiezie te w zasadzie triumfalne dary Wielkiemu Księciu Litewskiemu i witają go jak zwycięzcę, wybawcę WKL, wybawcę ojczyzny. Nadają mu ziemię. I po tym w Wielkim Księstwie Litewskim obowiązywał wtedy zakaz sprawowania wysokich urzędów państwowych, jeśli nie było się katolikiem, czyli trzeba było być katolikiem. Plus zakaz budowy cerkwi, zwłaszcza w dużych miastach. Ale po tym zwycięstwie buduje on 2 lub nawet 3 cerkwie w Wilnie, w samej stolicy. Jako że jest prawosławny, jako że jest Rusinem, księciem z Wołynia, pociąga za sobą samą Ruś, to właśnie dzięki niemu Ruś, prawosławna szlachta, chce zdobyć dla siebie taki, powiedzmy, udział w polityce Wielkiego Księstwa Litewskiego. I staje się on w zasadzie takim przedstawicielem, reprezentantem wszystkich Rusinów w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale trzeba podkreślić, że nawet po tym, jak wyszedł z niewoli w 1507 roku, wielki książę litewski przywrócił mu hetmaństwo, tak, urząd wielkiego hetmana litewskiego, a do tego mianował go jeszcze kasztelanem wileńskim. Co to oznacza? Kasztelan to ten, kto zarządza zamkiem i okolicznymi ziemiami, czyli jest jakby namiestnikiem będącym przedstawicielem wielkiego księcia litewskiego, bo istnieje samorząd lokalny, jest prawo magdeburskie, w miastach są wójtowie, a on sam zarządza zamkiem i całą tą obronnością. I to daje mu tytuł senatorski. Zasiada więc w Radzie Panów, a sam Zygmunt Stary, sadzał go obok siebie podczas niektórych narad.
I to drażniło litewską szlachtę katolicką, zwłaszcza magnaterię, że jak to prawosławny stoi obok, ale nikt nie mógł zakwestionować tego, że jest wodzem, że ma taki talent i że uratował Wielkie Księstwo Litewskie. Po tym wszystkim, po bitwie pod Orszą, wielki książę litewski nadaje mu również województwo. Zostaje on wojewodą trockim. Od miasta Troki, czyli Trakaj po litewsku, to dawna rezydencja wielkich książąt litewskich. Byłem tam w Trokach, są tam takie wielkie jeziora i właśnie na jeziorze, na wyspie znajduje się zamek. I było to w Wielkim Księstwie Litewskim województwo numer 2, czyli po województwie wileńskim, drugim co do ważności województwem było trockie. Jako że jest księciem na Wołyniu, dochodziło do starć głównie z Tatarami krymskimi. Były to lokalne lub nawet nie tak lokalne walki, gdy tylko książęta wołyńscy mogli utrzymać spokój na tych południowych granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Doszło do bitwy pod Sokalem, to obwód lwowski, i tam ponieśli porażkę. I ciekawe jest to, że Konstanty Iwanowicz Ostrogski, niektórzy mówią o 63 bitwach, inni o ponad 80. Nie wszystkie wygrał, zdecydowaną większość tak, ale nie wszystkie. Ale nikt nigdy nie powiedział, że jeśli poniósł porażkę, to jest jakimś ignorantem w zasadzie, w rzemiośle wojennym. Nie, ponieważ takie były okoliczności. I właśnie pod Sokalem, kiedy Orda wkroczyła do Galicji, zaczęła palić, brać Jasyr, oni ich dogonili i byli tam Polacy. A Polacy to głównie ciężka konna. Polacy, no, ci z dala od południa, z dala od Tatarów krymskich. I jeszcze było takie piękne pojęcie ordynka. Ordynka to bitwa konkretnie z Tatarami. Ordynka to bitwa z Tatarami. Tak, bitwa z Tatarami, tak? Idziemy na Ordynkę. Na ordynkę, tak. Czyli na Tatarów. Wróciłem z Ordynki. Dokładnie tak. Tak mówili ludzie? Tak, właśnie tak. Tak, właśnie tak. I ordynki nie znali Polacy, czyli nie wszyscy brali udział. A oni tak po rycersku, szlachta, pójdziemy, uderzymy, damy w łeb, tam wejdziemy. A Tatarzy krymscy to lekka jazda. To byli łucznicy, którzy całkowicie wycieńczali wroga. Podchodzili, odchodzili, otaczali, odchodzili, więc to bardzo trudne, zwłaszcza w szczerym polu. To doskonale rozumiał Konstanty Iwanowicz. I kiedy się tam spotkali, Polacy chcieli uderzyć. Ostrzegał ich, że jest nas mniej. Czyli nie wiecie, jak to robić. Oni wycieńczają. Tu trzeba umieć czekać. Tu trzeba mieć to poczucie cierpliwości, tak? W danej chwili. Poczekaj, zaraz się zacznie. Pali chce bić tych Tatarów. Nie, Polacy. Polacy uderzyli, ale mówią, że właśnie. Konstanty Iwanowicz sam ruszył do bitwy. I wyobraź sobie, ile on miał wtedy lat. Miał już 50, ponad 50, prawie 60 lat, a wciąż był w siodle. Uwaga, miał 50, prawie 60 lat. Nie dzisiaj, kiedy jest Immortalis. Tableteczki, maści, fastum gel. To był 1500 któryś tam rok. Kiedy była modlitwa, Co? Kiedy była modlitwa. I człowiek w wieku 50-60 lat wciąż w siodle, tylko z modlitwą, to wiele mówi. tak, on jeszcze, nie pamiętam dokładnie. Data 23 czy 22 rok. Pokonali Tatarów krymskich pod Kaniowem. To jeszcze później. Tak, w 1522 roku, około 3 lata później, miał 62 lata i tam odniósł zwycięstwo. Czyli takie ostatnie, ostateczne zwycięstwo. Ciekawe jest porozmawiać o życiu prywatnym Konstantego Iwanowicza. Był drugim synem Iwana Ostrogskiego. Pierwszym był Michał. I do niewoli, a miał już 37 lat, a nawet ponad 40, nie był żonaty. 40 lat, a książę nieżonaty. Jak to możliwe? A skąd dzieci? Jak to możliwe, a skąd dzieci? Chodzi o to, że Konstanty Iwanowicz Ostrogski, który cały czas wojował, Poligamiczny? miał brata, starszego brata, Michała Ostrogskiego. Według prawa średniowiecznego, tego prawa książęcego, to starszy brat musiał być głową domu Ostrogskich. Przechodzi to według starszeństwa. Dlatego młodszy nie martwił się o to, czy musi mieć synów, czy nie, aby ród Ostrogskich trwał dalej. Ale kiedy był w niewoli, jego brat zmarł. I kiedy wrócił, był jedynym z rodu Ostrogskich, który pozostał. I miał już ponad 40 lat, A dzieci jeszcze nie ma? a dzieci nie ma, żony nie ma. Więc szybko się żeni. Żeni się z przedstawicielką Anną czy Tatianą, czasem nazywaną Anną z Holszańskich, rodzi się syn Eliasz Ostrogski. I to właśnie Eliasz Ostrogski jako pierworodny z pierwszej żony miał odziedziczyć prawie wszystko. Przede wszystkim odziedziczyć herb rodowy. A Konstanty jest z drugiego małżeństwa. A po co drugie małżeństwo? No to wiesz, tak na wszelki wypadek, Jeszcze raz. Konstanty Ostrogski w hełmie, ojciec,
wojskowy, bardzo skuteczny dowódca. Rycerz Cieszył się ogromnym szacunkiem w Wielkim Księstwie Litewskim, był kimś wyjątkowym i jako jedyny mógł być prawosławnym. Na wysokich urzędach państwowych posiadał rozległe terytoria ziemskie, był nawet kasztelanem, czyli zarządcą Zamku Królewskiego, co w tamtych czasach było bardzo prestiżową i odpowiedzialną funkcją. w stolicy. Nie miał nikogo, prawda? Dzieci zero. Żyje sobie tylko jako kawaler, czerpie z życia garściami, bywa na salonach, wszystko u niego gra i w ogóle nie musi się zastanawiać nad tym, jak Będzie rozwijać się strategicznie. To jego rodzina. I nagle, gdy siedzi, w niewoli. umiera jego starszy brat i okazuje się, że teraz wszystko jest na jego głowie, Tak, a więc szybko zabiera się za płodzenie dzieci. Jest pierwszy, jak wspomniałeś, ma na imię Eliasz. Eliasz Ten gość, no wiesz, miał Eliasza Ostrockiego, z Tatiany. Drugi Wasyl. Wasyl. Tak, i kiedy urodził się Wasyl, temu Konstantemu Ostrockiemu było 66 lat. Aha. Rozumiesz, 66 lat. Dlaczego ożenił się po raz drugi? Bo zmarła mu żona, a posiadanie tylko jednego syna jest ryzykowne? To ryzyko, rozumiesz? Mówisz o tym tak po prostu, jakby to była codzienność, że niby każdemu się to zdarza, Tak, to było konieczne. wtedy. Bo żona zmarła. Rozumiesz, dla niego to nie była tylko kwestia honoru. To była, wiesz, sprawa niemal boska, bo książętami się rodzi, a jeśli ród książęcy wygasa, Boska krew. to ktoś musi go kontynuować. Dlatego się żeni. Jest Eliasz i z drugą Wasyl Ostrocki. I w zasadzie prawie nie znał swojego ojca. Miał 4 lata, kiedy on zmarł. Wszystko miało przypaść Eliaszowi Ostrockiemu. A Eliasz Ostrocki nie kochał swojego brata, co oczywiste, bo był od innej kobiety. I kiedy umiera Konstanty Iwanowicz w 1530 roku, Wojskowy. tak, ojciec, kiedy ojciec umiera, Ostróg, jako główne miasto rodowe, zostaje przy Eliaszu Ostrockim. Eliasz Ostrocki żeni się z nieślubną, tak uważają historycy, z nieślubną córką wielkiego księcia litewskiego Zygmunta, Beatą Kościelecką. Nazwisko ma po ojczymie, powiedzmy, Kościelecka, żeni się. I rodzi im się córka Halszka. I jest ta Halszka Ostrocka. To była najbogatsza panna swoich czasów, wszyscy chcieli się z nią ożenić. A dlaczego? Bo Eliasz Ostrocki po weselu odniósł, powiedzmy, pewien uraz. Odniósł uraz podczas turnieju rycerskiego od przyszłego wielkiego księcia litewskiego. Co to za uraz? Cóż, mówią, że może się podłożył, nie wiadomo. Ale po kilku miesiącach umiera i to całkiem młodym. Wiesz, i tu młody Wasyl Ostrocki, który był o 16 lat młodszy od starszego brata z innej żony, rozumie, że Ostróg pozostaje w rękach żony Eliasza Ostrockiego i ich córki, a on przecież pozostaje jedynym, tak jak i jego ojciec, jedynym przedstawicielem rodu Ostrockich. I dlatego to już była kwestia honoru, by odzyskać rodowy majątek Ostróg. I zaczynają się wojny. Zaczynają się wojny, takie tam własne właśnie przeciwko Beacie Kościeleckiej i jej córce Halszce Ostrockiej. Beata Kościelecka nie wychodzi, Ostrocka. Możemy ją już tak nazywać. Nie wychodzi za mąż za nikogo, potem wyszła za mąż, chce wydać swoją córkę za kogoś innego. I tutaj Wasyl Ostrocki rozumie, tak, rodowy majątek. Mamy nawet nazwisko Ostrocki, imię, rodowe imię. Jak mogę to oddać? Jeszcze przed tym bardzo ważne jest, by zrozumieć, z kim jest ten ślub, z kim się żenią. To bezprecedensowa historia, bardzo ciekawe, że prawosławny Rusin Wasyl Konstanty Ostrocki żeni się z Polką. Żeni się z Zofią Tarnowską. Jan Tarnowski brał udział niemal we wszystkich bitwach i w bitwie pod Orszą u boku jego ojca Wasyla Ostrockiego. To znaczy on wie i kiedy poznał Wasyla Ostrockiego i przedstawił mu swoją córkę, to był taki, wiesz, plusik, wielki plusik, szacunek dla Wasyla Ostrockiego, że znał osobiście jego ojca Konstantego i wyraził zgodę na ślub. Przeciwko temu małżeństwu z Zofią była miejscowa szlachta, a miasto Tarnów to Małopolska, to województwo małopolskie. Współczesne to koło Krakowa, to etniczne polskie ziemie. I dla szlachty było niezrozumiałe, dlaczego ten prawosławny Rusin ma się żenić z Zofią Tarnowską. I teraz władać tak samo tymi majątkami. Będzie władać Tarnowem. I tam Zofia rodzi mu wiele dzieci. Wasylowi? Wasylowi. Rodzi mu 3 synów i 2 córki. A gdy urodził się ostatni syn, Aleksander Ostrocki, zmarła właśnie podczas porodu. Tak, on już nigdy nie ożenił się po raz drugi.
Tak, i ciekawe jest to, że gdy ona zmarła, to Ostrogski rozpoczyna walkę o dobra tarnowskich. Swoją drogą miasto Tarnopol wcześniej nazywało się Tarnopol. I zostało założone właśnie przez Jana, jego zięcia, Jana Tarnowskiego, tak zostało założone. I Wasyl Ostrogski zaczyna te bitwy, pokonuje swoje przeciwniczki. To była długa walka. I on staje się, powiedzmy, właścicielem miast w etnicznej Polsce. Przed nim nikt, żeby Rusin prawosławny rządził Polakami, rozumiesz? I rządził Tarnowem. Był w miastach w województwie małopolskim. Tarnopol na Galicji, to też było miasto Tarnopol, jak się wtedy nazywało. I prawie 50 lat Wasyl Ostrogski, który stoi tu u nas z kryzą, był wojewodą kijowskim. To namiestnik powiedzmy wielkiego księcia litewskiego, potem króla Rzeczypospolitej w tym województwie. To było największe województwo Rzeczypospolitej. To było osobne województwo, które nawet po Unii Lubelskiej korzystało ze statutów litewskich, czyli prawa litewskiego, a nie z praw obowiązujących w województwach polskich, stricte polskich. I faktycznie było to takie wicekrólestwo. I Wasyl Konstanty Ostrogski był królem na tej wielkiej ziemi. W historii Ukrainy są dwie ważne daty, które faktycznie bardzo silnie wpłynęły na rozwój ukraińskiej tożsamości, także na ukraińskie granice etniczne. To Ugoda Lubelska, Unia Lubelska, łączy Wielkie Księstwo Litewskie z koroną polską w Rzeczpospolitą, tak, w Republikę. I rok 1596, Unia Brzeska. I to wszystko przypada na okres niekoronowanego króla Rusi, właśnie Wasyla Konstantego Ostrogskiego. Niekoronowany król Rusi, takich obu nazywano, czy tylko jednego z nich? Nie, to później. To było takie określenie sformułowane na podstawie słów, które pisał nuncjusz papieski czy legat do papieża rzymskiego. Nuncjusz to ktoś w rodzaju ambasadora. I mówił, że ze względu na swoją potęgę, swoje bogactwa, swoją sławę, czyli sławę rodu, jedyną rzeczą przeszkadzającą Wasylowi Konstantemu Ostrogskiemu w zostaniu królem Rzeczypospolitej jest to, że jest schizmatykiem. To, że wyznaje właśnie wiarę ruską, to, że jest prawosławny. Co robił Konstanty Ostrogski? Wasyl, tak, junior, można powiedzieć, młodszy. Akademia Ostrogska, ta, którą znamy, która została reaktywowana już w niepodległej Ukrainie, bo Akademia Ostrogska przestała istnieć w latach 30. XVII wieku, została założona w 1574 lub 76 roku. Brzmi jak akademia, ale faktycznie nią nie była. W tamtym czasie była to szkoła średnia. Szkolnictwo wyższe w Rzeczypospolitej to był Uniwersytet Krakowski, założony jeszcze w XIV wieku. To była pierwsza tak dość udana placówka edukacyjna w Europie Wschodniej, ale w świecie prawosławnym, nie w samej Rzeczypospolitej. W Rzeczypospolitej w tym momencie działały już szkoły jezuickie. Nazywano ich ojcami edukacji, bo szkoła jezuicka była nie tylko najbardziej prestiżowa, ale przede wszystkim darmowa. Zakon korepetytorów. Zakon korepetytorów, tak. Zapewniali dobre wykształcenie. I oto Konstanty Ostrogski młodszy starał się stworzyć coś podobnego w wymiarze prawosławnym właśnie w mieście Ostróg. Dlaczego działalność zaczyna się w latach 70. Historycy mówią, że w tym okresie, do lat 70. był w Ostrogu tylko 2 razy. Musiał go odbić Beacie Kościeleckiej, żonie swojego starszego brata, który był dla niego bratem przyrodnim. Powiedzmy tak. Trzeba było go odbić. Kiedy go odbił, to Ostróg nawet nie tyle kochał jako swoje rodzinne miejsce, urodził się w Turowie, ale przez szacunek dla rodu uczynił go stolicą swoich posiadłości. I zakłada tę szkołę, którą sami intelektualiści akademii nazywali ją akademią, często tak pisali, czasem pisali też kolegium. On ją zakłada. Była wzorowana na kolegium jezuickim. To prawosławna odpowiedź, ale ciekawa o tyle, że nie pochodziła od prawosławnego duchowieństwa. Ta odpowiedź wyszła od władzy świeckiej, od władcy Rusi, od niekoronowanego króla Rusi i mówią: Podkreślę, czyli dobrze rozumiem, jezuici i kolegia jezuickie to tak czy inaczej ludzie religijni, oczywiście, instytucje religijne, które otwierały jakieś placówki edukacyjne, a tutaj nasza Akademia Ostrogska zostaje otwarta umownie nie przez kijowską społeczność prawosławną, metropolitę na przykład. tak, a po prostu przez księcia. I to, co stworzył, zjednoczyło także intelektualistów. Trzeba podkreślić, że ta szkoła ostrogska, akademia, posiadała własną drukarnię,
A drukarnia w tamtym czasie to, cóż, ważny element w zasadzie nie tylko samej propagandy, ale promocji, takiego PR-u siebie, swojego rodu, wiary, swojej ojczyzny. I tworzy się takie koło naukowe, kółko naukowe wokół tej akademii. Dała ona taką podstawę, wpłynęła na rozwój ukraińskiej, tej ruskiej tożsamości w tamtym czasie. W Akademii Ostrockiej uczył się na przykład Sachajdaczny, o tak. Z Akademii Ostrockiej tam wykładał był Gerasim Smotrycki, a jego syn Melecjusz Smotrycki wprowadził do obiegu literę G, którą mamy teraz w literaturze, to XVII wiek, a także jako przedstawiciel ówczesnej elity intelektualnej wyraził bardzo ciekawą myśl. To lata 20. i 30. XVII wieku pyta retorycznie, czy to wiara katolicka czyni Hiszpana Hiszpanem? Czy Polaka Polakiem czyni katolicyzm? Czy Rusina Rusinem czyni prawosławie? On mówi nie, tylko krew hiszpańska, polska i ruska. Melecjusz Smotrycki wyraził rewolucyjną wówczas myśl, wyszedł poza ramy wyznań, rozumiesz? Powiedział, Rusin to podstawa, twój język w sumie, miejsce urodzenia. A to, że jesteś unitą, katolikiem, luteraninem możesz być, prawosławnym, zawsze pozostajesz Rusinem. Rozważmy przez chwilę taką kwestię, bo nawet nam to narysowano na tablicy czy kartce i ty, kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, wspominałeś o tym temacie. Ojciec to taki, można powiedzieć, stereotypowy generał, wojskowy. Taki typowy przedstawiciel tej grupy, Tak. a syn, Rycerz, mów tak, rycerz. Tak. rycerz, Tak. a syn, o którym teraz właśnie mówimy, otworzył swoją własną placówkę naukową w Sumach, czyli jak rozumiem była to pierwsza taka placówka na terenie Ukrainy. Następnie po jakimś czasie wydrukował Biblię, zgadza się? Biblia Ostrocka. Biblia Ostrocka. Sponsorował, jak on się nazywał, ten słynny drukarz? Ten uchodźca z Moskowii, uchodźca polityczny z Moskowii. Iwan Fedorow. To on? Iwan Fedorow albo Iwan Fedorowicz. Fedorowicz. Tym wszystkim zajmował się Konstanty Wasyl Ostrocki. Czyli on trochę, nie jest rycerzem, tylko naukowcem, oświeceniowcem, tak go można określić? Zgadza się. Po pierwsze trzeba podkreślić, że za życia nigdy nie zdobył takiej sławy, takich zaszczytów i poważania na dworze królewskim, jak jego ojciec Konstanty Iwanowicz Ostrocki. Tak, był wodzem, walczył przeciw Tatarom czy Moskwie na przykład, ale nie był tak wybitnym dowódcą jak jego ojciec. I mówią, że za życia właściwie nie bywał w Krakowie, Wilnie ani w Warszawie, nie znano go na dworze, siedział głównie u siebie w swoich posiadłościach. Introwertyk. On tak, siedział w Dubnie. Taki książę introwertyk? Tak, książę introwertyk. Nie lubił przepychu. Mówią, że był słusznego wzrostu, wielki, nazywano go ruskim niedźwiedziem na przykład, nie? Dostał tę Zofię Tarnowską za żonę i zaczęli płodzić dzieci, tak? I tak zostało. Ale jako wojewoda kijowski zasiadał w Sejmie Rzeczypospolitej, więc musiał tam jeździć, na ten Sejm, załatwiać różne sprawy na przykład. I to, o co pytałeś, że on bardziej kojarzy się z edukacją. Mówią, dlaczego ludzie kojarzą głównie Wasyla Ostrockiego? Zdarzają się błędy, które popełniają literaci. Pokazują portret i mówią, oto Konstanty Ostrocki. Ale który z Konstantych? Bo ten też nazywał się Konstantym. Podpisywał się Konstantinus po łacinie, tak? Nie dodawał Wasyl, tylko po prostu Konstanty. I tak jakby przejął to imię, wziął imię ojca, chciał być jego kopią. I to właśnie on, Konstanty Wasyl Ostrocki, wypromował ród Ostrockich przez drukarnię na przykład. Konstanty Wasyl Ostrocki bardzo dbał o swój ród. Nawet gloryfikował swoich przodków, a w szczególności swojego ojca. Widzicie, przywłaszczył sobie nawet imię swojego ojca i najwspanialszy nagrobek, taki najwspanialszy, w dobrym tego słowa znaczeniu, taki pełen patosu nagrobek, został ufundowany właśnie przez Wasyla Konstantego Ostrockiego na grobie w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Peczerskiej w Kijowie. Został tam postawiony, użyto marmurów o różnych kolorach. I tam Konstanty Ostrocki, ten wódz, Scypion Ruski, tak leży na takiej poduszce, on tak tylko łokieć To on jest z marmuru? z marmuru, tak? Po prostu myślę, że naprawdę, Nie naprawdę. ale to wygląda jak... Naprawdę. I jest z marmuru. I patrzysz na to, kiedy pierwszy raz się o tym dowiedziałem, to było dawno temu i to było w Soborze Zaśnięcia, taki gigantyczny nagrobek Zupełnie i tutaj w pełnym wzroście leży Konstanty Ostrocki. I nawet kiedy odwiedzali go obcokrajowcy, byli zachwyceni tym widokiem. I nawiasem mówiąc, on także w Tarnowie swojemu zięciowi Janowi Tarnowskiemu, swojej żonie, krewnym też zbudował, wykonał te nagrobki.
Są one do siebie bardzo podobne. Mówią, że być może to ten sam rzeźbiarz je wykonał. I ku wielkiemu żalowi oryginał w Soborze Zaśnięcia tego nagrobka tej wybitnej postaci, która pokonała Moskali w bitwie pod Orszą, zniknął w 1941 roku, kiedy NKWD czy KGB wysadziło w powietrze Sobór Zaśnięcia. Chcieli tam wysadzić delegację niemiecką, nazistowską, ale wysadzili po prostu świątynię i ten nagrobek zniknął. I ciekawe, że w okresie imperialnym w XIX wieku nie było widać tego nagrobka, został tam zasłonięty, to znaczy nie było go widać, bo choć był prawosławny, nie pasował do koncepcji Carstwa Moskiewskiego, bo z nimi walczył, choć był współwyznawcą i budował cerkwię za wiarę prawosławną, to był przeciwko Moskwie, czyli był politycznym Litwinem, można tak powiedzieć. I właśnie Wasyl Ostrogski wykonuje ten ruch PR-owy. Chciałbym porozmawiać o jego synach, o tym, jak kontynuowany jest ród Ostrogskich. Akademia, która została założona, powstała przecież nie tylko z pieniędzy Konstantego Młodszego, ale i z pieniędzy właśnie jego bratanicy, córki Eliasza Ostrogskiego, jego starszego brata Halszki z Ostroga. I ona również dbała o tę Akademię Ostrogską. Halszka mieszkała na jego dworze, mieszkała u niego, bo ona, biedaczka, wszyscy chcieli ją wydać za mąż siłą, rozumiesz? Bo ona, no cóż, Eliasz Ostrogski zmarł, wszystkie majątki muszą komuś przypaść, wszystkie te pieniądze. I to jest, rozumiesz, taka panna młoda, a jeszcze mówią, że była piękna, więc wszystko się zgadza. Piękna narzeczona, tyle pieniędzy tutaj. Każdy znamienity możnowładca chce się z nią spowinowacić. I potem pod protekcją mieszkała u Konstantego Młodszego i właśnie razem założyli tę akademię. Sam Konstanty Ostrogski miał 3 synów. To oznacza, 2 córki? można ród kontynuować, nie martwić się o następców. Najstarszy, Janusz albo Iwan Ostrogski, czy też Janusz Ostrogski, najstarszy, urodził się w latach 50. XVI wieku. Potem urodził się Konstanty Ostrogski, nazwany na cześć ojca, czyli na cześć dziadka. Jeszcze 3 Konstanty, tak? Czy 4 tam? Konstanty III. Potem rodzi się Aleksander, no w sensie później, był najmłodszy ze wszystkich, rodzi się, gdy Zofia Tarnowska zmarła, a były jeszcze 2 córki. Była córka Katarzyna i jeszcze jedna tam, Halszka. I właśnie ci 3 synowie. Konstanty umiera w młodym wieku, ten średni, najstarszy. I w zasadzie średni przechodzą na katolicyzm. Dla ojca to wielka strata. On jest patronem Rusi. Dzieje się to jeszcze za jego życia. Jeszcze za życia, tak? Dzieje się to, gdy Janusz był młody. Miał wtedy około 25 lat, zostaje katolikiem. Dlaczego zostaje katolikiem? Przebywał na dworze cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, podróżował, zobaczył świat, studiował we Włoszech. Rozumiesz, on to wszystko widział i poczuł. I co tu mówić, skoro korespondował nawet z papieżami? W zasadzie pisał też prawosławny Konstanty Ostrogski, ale Janusz Ostrogski korespondował. I dla świata katolickiego, tam w Rzymie, to było wielkie zwycięstwo, że dziedzic rodu Ostrogskich, tak bogaty i możny, został katolikiem. Tak, nie spolszczył się, a skatolicyzował. To ważne, by to podkreślić. Janusz Ostrogski, cóż, on, jakby to ująć, spierał się z ojcem, ale zawsze wspierał go we wszystkich działaniach. Konstanty zmarł i nadzieja była w najmłodszym Aleksandrze Ostrogskim. Aleksander Ostrogski był skłócony ze starszym bratem, jak to zwykle bywa. Konstanty Ostrogski podzielił już między nich majątki za życia, ale chorował, głównie na podagrę, na to cierpiał. A Aleksander Ostrogski pozostawał prawosławny, rozumiesz? Najmłodszy. Pozostawał prawosławny. Ale kiedy umiera najmłodszy, dzieje się to jeszcze za życia ojca. Widział, jak umiera średni, umiera najmłodszy, który był prawosławny i zostaje tylko Janusz Ostrogski. Ale trzeba wyraźnie zaznaczyć, że sam Ostrogski, Konstanty Wasyl Ostrogski, miał żonę katoliczkę. Żona Aleksandra Ostrogskiego też była katoliczką. W rodzie przyjęto zasadę, że jeśli rodzi się córka u Ostrogskich, to tak jak matka zostaje katoliczką. Jeśli rodzi się syn, zostaje prawosławny. I na koniec z rodem Ostrogskich wiąże się wiele mistycyzmu. Że skoro przeszli na katolicyzm, ich dzieci pomarły i tak dalej, nie powinni byli tego robić. I ciekawe, że gdy Aleksander zmarł, jedynym spadkobiercą w linii męskiej po mieczu, że tak powiem, zostaje
Janusz Ostrogski, który umiera w 1620 roku. Co on robi? Dlaczego zaczyna myśleć o tym, kto powinien być spadkobiercą? Bo mu się nie udaje. Nie ma syna. Umierają w młodym wieku. Umierają przy narodzinach. Coś trzeba zrobić z tymi wszystkimi majątkami. 80 miast, Miast i miasteczek. 3767, prawie 3000 wsi, tak? Ale no umownie ktoś tam mówi, tak, oto i Janusz Ostrogski był tym największym. To znaczy u niego było to jeszcze pomnożone przez ojca, pomnożone przez dziadka. Kaszbak uzbierał. Kaszbek się uzbierał, ziemię, zamki, rozumiesz? Komuś trzeba to przekazać, a syna nie ma. I dlatego on tworzy taką ordynację, tak to się nazywa, majorat. Co to oznacza? Niepodzielność ziem. Nikt nie może ich dzielić. A skoro ród wygasa, ten majorat musi mieć majora, czyli ordynata, tą ordynacją musi zarządzać wyznaczona osoba. I Janusz Ostrogski początkowo to zapisał w testamencie, chciał to podzielić. I podzielić ze swoim bratem Aleksandrem, on zmarł. Chciał, wpisywał do testamentu, przepisywał nawet na młode dzieci Aleksandra. Miały wtedy mniej niż 18 lat, małe dzieci, ale one też zmarły w wieku 18-20 lat. To jest to przekleństwo, które zawisło właśnie nad tą linią. Tam jeszcze Piotr Mochyła, on w swoich listach opisywał, że były wizje pewnemu księdzu, przyszła taka wizja. On potem przyszedł i powiedział tym książętom, żonie Aleksandra Ostrogskiego, że nie wolno siłą nawracać dzieci na katolicyzm. I on ustanawia tę ordynację. I komu mówi, że powinna ona przypaść? Mówi, że powinna przejść w linii męskiej. Miał przecież córkę, a tę córkę również odsunął. Bo mówi, no ona jest dziewczyną, nie ma prawa. I prawo przeszło na młodszą linię. Młodsza linia Ostrogskich to Zasławscy. I ci Zasławscy, ta młodsza linia, która powstała, otrzymali prawo zostania ordynatami. I jeśli ród Zasławskich wygaśnie w linii męskiej, to przechodzi to w linii żeńskiej na ród Radziwiłłów, książąt Radziwiłłów. Jeśli oni wygasną, nie będzie mężczyzn, przechodzi to na zakon maltański. Zakon maltański miał być, że tak powiem, spadkobiercą wszystkich tych posiadłości ziemskich, głównie na Wołyniu, książąt ostrogskich. Nie dziwi cię to? Zakon maltański. To wszystko to jakiś globalny, bardzo ostry układ zamknięty. Nie rozumiem, jak oni się wtedy wyznawali w tych papierach, komu co przekazać, kto jest krewnym, kto podrabiańcem, a kto nie. A kto nie jest podrabiańcem? Dlaczego mówią, że Janusz Ostrogski tak chciał? Skąd ta uwaga dla zakonu maltańskiego? Po pierwsze, Maltańczycy walczyli przeciwko Osmanom, przeciwko Turkom. Czyli to tacy krzyżowcy swoich czasów w Europie, to odgałęzienie z XI-XII wieku, kawalerowie maltańscy. I myślał, że jeśli zakon maltański zaprosić na tereny Rzeczypospolitej, na te południowe tereny, to będą one chronione, bo trzeba przecież utrzymać ten ordynat, te wszystkie pieniądze, które płyną, trzeba utrzymać wojsko. Będą odpierać ataki Tatarów krymskich i w ogóle Imperium Osmańskiego na południowych rubieżach. I dlaczego wybrał akurat kawalerów maltańskich, a nie kozactwo? Bo Ostrogscy byli powiązani z kozakami, a dlatego, że kozaków uważał za niewiarygodnych, po pierwsze, nie mieli tak sztywnego systemu, a Maltańczycy wyrobili sobie markę w całej Europie, no i do tego są katolikami. Ale przecież Maltańczycy nigdy się tu nie pojawili. Nie doszło do tego. Byli w Rzeczypospolitej, ale w połowie XVIII wieku zostali wygnani, a może nawet wcześniej, z Rzeczypospolitej, ale to było ciekawe. I oto ta ordynacja, majorat książąt ostrogskich, oto Janusz, który był ostatnim z przedstawicieli w linii męskiej, zostawił ogromną ordynację, która była największą, to znaczy w Rzeczypospolitej. I tu jeszcze ciekawa historia, że Aleksander Ostrogski, najmłodszy, tak, prawosławny, który pozostał prawosławnym, miał córkę Katarzynę i była też córka Anna Alojza, bo chłopcy zmarli tam na chorobę, może ktoś ich otruł od klątwy, tak? I Anna Alojza była tak gorliwą katoliczką, że pochowała ponownie w obrządku katolickim ciało, prochy swojego ojca Aleksandra Ostrogskiego. Cóż, trzeba zrozumieć, że uważała to za ratunek dla jego duszy na czas sądu, bo to jest wiara prawdziwa. To znaczy, że wszystko robiła z dobrego serca. I to właśnie Anna Alojza zamknęła Akademię Ostrogską, ten cały interes. Ale założyła tam kolegium jezuickie.
ogromne kolegium jezuickie w Ostrogu, które było jednym z najlepszych w swoim czasie. A jest jeszcze Katarzyna. I Katarzyna wyszła za Tomasza Zamoyskiego. To był już kanclerz w Rzeczypospolitej, kanclerz koronny. I co ciekawe, że ród Ostrogskich w linii żeńskiej trwa nadal i ta krew faktycznie pozostaje u ruskiego króla Rzeczypospolitej, Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W jaki sposób? Ponieważ Katarzyna Ostrogska, która wyszła za mąż za Tomasza Zamojskiego, urodziła Gryzeldę Zamojską, jedyną żonę Jeremiego Wiśniowieckiego. Krew Ostrogskich, czyli krew ruska, była w najwyższych rodach magnackich Rzeczypospolitej i że nawet babką Michała Wiśniowieckiego była Katarzyna Ostrogska, a Michał Wiśniowiecki był królem Rzeczypospolitej. Tak, katolik, ale trzeba doskonale rozumieć, że ta krew, ona płynęła dalej. I to jest nasza wspólna historia. To nie jest tylko historia Polski, to nie jest historia Litwy, to jest historia Ukrainy. Pełna historia Ukrainy. Tak, trudna, ale nasza. Uczcie się historii Ukrainy.